Jak skutecznie zasiać grzyby w swoim ogrodzie? By zasiać grzyby w ogrodzie, będziesz potrzebować grzyba z gatunku, który chcesz wyhodować, świeżych drożdży piekarskich oraz cukru. Wybierając się na grzyby, zabierz ze sobą również te przejrzałe sztuki. Grzyby potrzebne do wysiewu powinny być w pełni rozwinięte i dojrzałe. Potrzebny jest kapelusz wraz z korzeniem, mogą być robaczywe. W kapeluszach grzybów znajdują się zarodniki grzybów, z których w naturze rozsiewają się grzyby, a w korzeniu znajduje się grzybnia potrzebna do rozwoju grzyba. Ludzie przeważnie wysypują grzyby pod drzewami w ogrodzie, ale ta metoda jest niewystarczająca do rozwoju grzybów. Dobre będą kapelusze nawet robaczywych grzybów i resztki z ich obierania oraz oczyszczania korzenia pozostałe po udanym grzybobraniu. Wszystkie części umieść we wiadrze. Kolejnym etapem jest aktywacja drożdży, co pozwoli przebudzić zarodniki grzyba. Kostkę drożdży rozpuść w szklance ciepłej, ale nie gorącej wody. Powinna mieć około 35–40 stopni Celsjusza. Dodaj 3 łyżki cukru i 3 łyżki mąki, wymieszaj i odstaw na godzinę. Drożdże to rodzaj mikroskopijnych grzybów, które mają niezwykłe właściwości szybkiego namnażania się. Drożdże powszechnie występują w naturze. Bytują na glebie lub gnijących opadłych owocach, np. jako białawy nalot na skórce rozkładających się śliwkach. Dzikie drożdże funkcjonują jednak jak chcą, w sposób nieprzewidywany, jest ich stosunkowo mało i nie są w stanie skonsumować i przerobić cukrów złożonych. W 1 gramie kostki drożdży piekarskich mieści się aż 25 miliardów komórek drożdży. Aby żyć, muszą jeść. Pokarmem dla drożdży są różne rodzaje cukrów. Może to być cukier z owoców, ale także zwykły biały cukier. Zależnie od rodzaju drożdży pełnią one różne funkcje. Drożdże wspierają wiele organizmów w przyrodzie, chroniąc je przed chorobami lub ułatwiając funkcjonowanie w zdrowiu, a także rozmnażanie i dalszy prawidłowy rozwój. Badania przeprowadzone przez naukowców z irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. Po godzinie oczekiwania na aktywowanie się drożdży, dodajemy je do grzybów i dolewamy wody deszczowej. Nie może zawierać chloru. W jednym grzybie znajdują się miliardy, a nawet biliony zarodników. Dlatego nie trzeba wiele, żeby zaszczepić grzybnię. Minimalna dawka to 1 litr wody na 1 duży grzyb, łyżeczkę cukru i 5 łyżek drożdży. Taki roztwór możesz rozcieńczyć nawet w beczce wody. Następnie całość należy dobrze rozdrobnić, np. miażdżąc czy mieląc w maszynce zawartość. Taką miksturę przykrywamy np. szmatką i odstawiamy na dworze na 3 tygodnie w cieniu. Kolejnym etapem jest znalezienie odpowiedniego miejsca w ogrodzie. Musi ono mieć sprzyjające warunki dla rozwoju grzybów, to jest musi być ciepło i wilgotno. Powinna więc to być miejsce podmokłe, ogrzewane lekko przez słońce, ale nie na tyle, aby gleba okresowo zupełnie wysychała. Szukajmy na trawniku miejsc porośniętych mchem lub innych owocników grzybów. Kolejnym istotnym elementem powodzenia uprawy grzybów jest odpowiednie dla danego gatunku grzyba drzewo, z którego korzeniami grzyb wytworzy mikoryzę i wejdzie w symbiozę. Bez tego grzyb nie urośnie. Każdy gatunek grzyba ma odmienne wymagania dotyczące drzew. Najlepiej jeśli będą to drzewa stosunkowo młode, od 5 do 10 lat, dlatego tak dużo grzybów rośnie np. w szkółkach leśnych. Borowika sosnowego siejemy w pobliżu drzew iglastych jak sosna. Borowik szlachetny lubi sosny, świerk, bóg i dąb. Pieprznik jadalny rośnie pod sosną, świerkiem, dębem, bukiem oraz grabem. Podgrzybek brunatny pod sosną i świerkiem. Borowik brzozowy pod brzozą, maślak zwyczajny pod sosną, modrzewiem i świerkiem. Mleczaj rydz lubi sosny i świerk, czyli typowo iglaste. Smardze lubią korę sosnową i świerkową z domieszką trocin, popiołu ze spalonego drewna oraz gips. Natomiast trufle lubią topole, dęby, leszczynę, wierzby i buki oraz wymagają zasadowej wapiennej gleby powyżej 7,5 pH. Jeśli nie masz drzew w ogrodzie lub twój ogród jest za mały, zaszczep grzybnię w lesie w miejscu, które będziesz znał tylko ty. Wokół drzewa w odległości od 50 cm do 5 metrów wykop dołki o głębokości 15 cm i średnicy około 40 cm. Im większa średnica pnia drzewa, tym dalej możemy kopać dołki.
Optymalna będzie odległość licząc 10 średnic pnia drzewa. Korzenie drzewa osiągają dwukrotność korony samego drzewa. Do dołków nasyp ziemi ogrodniczej z torfem najlepiej odkwaszonym, lub ziemi z lasu jeśli takową posiadasz. Następnie wlej do każdego po około 2 litry mikstury z grzybami. Przysyp ziemią oraz podłożem, które zatrzyma wilgoć, np. korą, może być taka z worka, w niej również często są zarodniki grzybów, np. smardza, może być też wyściół kiloamper leśna z igliwiem, liśćmi czy gałązkami. W naturalnych warunkach grzyby wyrastają często przy powalonych, próchniejących drzewach, warto też takie małe kłody umieścić w ogrodzie, nawiercić i podlać je specyfikiem, zasypać ziemią i podlać wodą. Kolejno dodatkowo każde miejsce, gdzie zaszczepiono grzybnie, podlej wiadrem wody deszczowej. Najlepsza pora na taki wysiew to taka jak w naturze. Czyli jeśli mamy aktualnie wysyp podgrzybka czy borowika w lesie przypadający na wrzesień, robimy to właśnie w tym miesiącu. Panują wówczas optymalne warunki, które zagwarantują przeżycie i rozwój grzybni. Jeśli w danym miesiącu grzyby rozsiewają swoje zarodniki spod kapeluszy, to będzie to najlepsza pora. Jeśli opady są małe, dodatkowo nowo zaszczepione grzybnią miejsce należy regularnie podlewać wodą. W dobrych warunkach grzyby pojawią się już po 2 latach. Grzybnia będzie owocować około 4 lata lub dłużej, dlatego warto uzupełniać podłoże nową grzybnią. Pamiętajmy, że pojawienie się grzybów zależy też od warunków pogodowych. Bywa tak, że jednego roku w lasach mamy mnóstwo grzybów, a bywają też lata, kiedy ich brak. Jeśli nie udało Ci się znaleźć w lesie grzybów z gatunku, który chcesz uprawiać, możesz kupić grzybnie w sklepie internetowym.